Cześć, a dzisiaj jesteśmy na Górze Świętego Marcina w Tarnowie. I wchodząc na to wzgórze, naprawdę trudno uwierzyć, że kiedyś mieściła się tutaj jedna z największych rezydencji możnowładczych tej części Polski. A dzisiaj jest to zwykłe wzgórze spacerowe z takimi niepozornymi ruinami. To wzgórze ma historię znacznie starszą niż sam zamek. Już w X i XI wieku istniało tu wczesnośredniowieczne grodzisko, a podczas badań archeologicznych odkryto również dawne pochówki. Czyli miejsce było ważne na długo przed tym, zanim pojawiły się tu kamienne mury. W XIV wieku wszystko zaczęło się zmieniać. To właśnie wtedy zapadła decyzja, żeby wznieść tu nową, murowaną warownię. Co ciekawe, początkowo planowano ją w zupełnie innym miejscu. Budowa już się rozpoczęła, pojawiły się fundamenty, ale w pewnym momencie zapadła decyzja o przeniesieniu całej inwestycji właśnie tutaj, na stok Góry Świętego Marcina. I za tą decyzją stał człowiek, który miał naprawdę duże ambicje. W XIV wieku była to jedna z najbardziej imponujących rezydencji możnowładczych. I to właśnie tutaj jego budowniczy i fundator Spycimir zrobił coś nieprawdopodobnego. Zrobił coś, czego nie odważyłby się inny możnowładca. Postanowił wznieść zamek z takim elementem konstrukcyjnym, który w XIV wieku był niemal prowokacją. A mianowicie postanowił wybudować zamek z wieżą. Wieża była wówczas zarezerwowana tylko i wyłącznie dla zamków książąt i królów. I właśnie od takich decyzji zaczęła się historia tego miejsca. Zamek z czasem był rozbudowywany i dostosowywany do zmieniających się realiów, bo to, co powstało w XIV wieku, to był dopiero początek. Największe zmiany przyszły jednak znacznie później, kiedy zamek trafił w ręce kolejnych właścicieli, zaczął zmieniać się z typowej warowni w bardziej nowoczesną rezydencję obronną. W XVI wieku wczesny właściciel Jan Amor Tarnowski postanowił przebudować zamek. Stworzył z niego prawdziwą renesansową rezydencję, a do tego umocnił fortyfikacje. Pojawiły się basteje, grube mury. To była twierdza trudna do zdobycia. A tutaj pode mną najlepiej zachowana część tych ruin zamkowych, czyli tak zwany arsenał. To tutaj właśnie przechowywano broń i zapasy i wszystko, co potencjalnie mogło pomóc przetrwać podczas oblężenia. Arsenał, czyli dawna basteja z XVI wieku, to największy zachowany fragment całego założenia. Widać po nim, że zamek był dostosowany do zupełnie nowych realiów walki z użyciem artylerii. Co ciekawe, to właśnie tutaj dokonano jednego z najciekawszych odkryć na wzgórzu. W murze przy wejściu znaleziono skarb, ponad 700 monet ukrytych najprawdopodobniej w XVII wieku. I to wszystko tylko potwierdza, że było to miejsce dobrze przygotowane na trudne czasy. A jednak historia tego zamku potoczyła się zupełnie inaczej. Najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę to ten zamek nie padł w jakiejś wielkiej bitwie. Nie został jakoś strasznie zniszczony podczas potopu szwedzkiego. Ale tego dzieła zniszczenia dokonał ktoś inny. W połowie XVIII wieku ówczesny właściciel, książę Janusz Aleksander Sanguszko, wydał pozwolenie na rozbiórkę zamku. Tego, co z tego zamku pozostało. A komu je wydał? Zakonnicą bernardynką. No i w ten oto sposób największa twierdza tego regionu stała się po prostu materiałem budowlanym. Wiemy już, jak zaczęła się historia tego zamku i jak ostatecznie stał się ruiną, a teraz cofnijmy się do momentu, kiedy przeżywał swoje najlepsze lata. Wracamy na sam szczyt wzgórza, tam, gdzie niegdyś znajdował się Zamek Wysoki. Jesteśmy w miejscu, w którym niegdyś znajdował się Zamek Wysoki, czyli ta najważniejsza część zamku. To właśnie tutaj toczyło się życie dworu, to tutaj zapadały najważniejsze polityczne decyzje. Całość miała kształt zbliżony do owalu z wieżami rozmieszczonymi po obu stronach. To właśnie tutaj znajdowała się też ta charakterystyczna, cylindryczna wieża, o której mówiłam wcześniej, symbol ambicji fundatora.
Była tu również kaplica zamkowa, konsekrowana już w 1331 roku, co pokazuje, jak szybko ten zamek zaczął funkcjonować jako pełnoprawna rezydencja. W środku znajdowało się kilkadziesiąt pomieszczeń, od reprezentacyjnych komnat po bardziej prywatne, części mieszkalne. Dzisiaj zwiedzanie tego miejsca polega właściwie na chodzeniu między fundamentami i próbie odtworzenia sobie w głowie, jak to wszystko wyglądało. Bo to, co widzimy, to tylko fragment dawnego założenia. W rzeczywistości była to rozbudowana część mieszkalna z wieloma pomieszczeniami i wyraźnym podziałem na różne strefy. Z historycznych źródeł wiemy, że znajdowały się tu reprezentacyjne komnaty, w których przyjmowano gości, w tym także królów. Bywali tu m.in. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, a w XVI wieku pojawił się nawet król Węgier. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, patrząc tylko na te fundamenty. Zamek Wysoki był najważniejszą częścią całego założenia, ale całe jego funkcjonowanie zależało od tego, co znajdowało się tutaj, niżej. Tu, w tym miejscu, gdzie znajduje się dziś puste pole, łąka, las. Wychodzimy z Zamku Wysokiego i przechodzimy do tak zwanego Zamku Niskiego. W praktyce to były po prostu zabudowania gospodarcze. To właśnie tutaj tętniło życie i tutaj wszystko się działo. Bo kiedyś znajdowało się tu całe zaplecze zamku, zabudowania gospodarcze, magazyny, warsztaty, to tutaj trafiały wszystkie dostawy, tutaj przygotowywano jedzenie, tutaj pracowali ludzie, bez których zamek nie mógłby funkcjonować. Była tu też brama wjazdowa z mostem, a całość tętniła życiem praktycznie przez cały czas. Oczywiście teraz nie ma śladu po zabudowaniach gospodarczych. Jeżeli macie dostatecznie bujną wyobraźnię, możecie sobie to wyobrazić, a jeżeli takiej bujnej wyobraźni nie macie, to możecie wykorzystać rzeczywistość wirtualną. Wystarczy zeskanować aplikację i przygródek stanie nam przed oczami jak żywy. Oczywiście na telefonie komórkowym. I co ważne, aplikacja nie ogranicza się tylko do jednego miejsca, obejmuje kilka punktów na terenie całego wzgórza. Dzięki temu można zobaczyć różne części zamku w ich historycznym układzie. Działa w technologii rozszerzonej rzeczywistości, czyli obraz z kamery telefonu jest uzupełniany o trójwymiarową rekonstrukcję. W praktyce oznacza to, że stojąc dokładnie w tym miejscu możemy zobaczyć, jak wyglądały mury, baszty czy dziedziniec w XVI wieku. Te wizualizacje zostały przygotowane na podstawie dostępnych danych historycznych i pokazują prawdopodobny wygląd zamku w okresie jego największej świetności. W ten sposób zwiedzanie nie polega tylko na oglądaniu ruin, ale pozwala lepiej odtworzyć układ całej warowni i sposób jej funkcjonowania. I muszę przyznać, że ta aplikacja VR była sporą niespodzianką, bo raczej nie spodziewaliśmy się takich rozwiązań w miejscu, które momentami wygląda na dość zapomniane. Ale mimo wszystko jest to krok w dobrą stronę, bo pokazuje, że coś zaczyna się tutaj dziać i że to miejsce ma potencjał, żeby w przyszłości wyglądać zupełnie inaczej. I pewnie zapytacie, czy warto zwiedzić to miejsce. Myślę, że tak, ale z odpowiednim nastawieniem, bo to nie są ruiny, które robią wrażenie na pierwszy rzut oka. Nie ma tu wysokich murów, nie ma odbudowanych wież. Ale jeżeli lubicie miejsca z historią i nie przeszkadza Wam, że trzeba ją sobie trochę wyobrazić, to zdecydowanie warto tu przyjechać. Tym bardziej, że mamy tu dobre widoki, spokojną okolicę i coraz więcej elementów, które pomagają zrozumieć to miejsce, jak chociażby wspomniana aplikacja. Więc to raczej nie jest gotowa atrakcja, ale miejsce z dużym potencjałem, które dopiero czeka na swój moment. Powiem, że te ruiny są miejscem o dużym potencjale i szkoda, że na razie są w takim stanie, a są zaniedbane. Myślę, że w końcu, mam nadzieję, że w końcu znajdą się pieniądze na to, aby przywrócić je
turystom i stworzyć tutaj naprawdę atrakcyjne miejsce, nie tylko dla mieszkańców Tarnowa, ale i dla przyjezdnych. Ale można powiedzieć, że jakieś światełko w tunelu już się pojawiło. Są plany związane z zagospodarowaniem tych ruin. Mówi się m.in. o częściowej odbudowie wybranych elementów zamku, np. wieży widokowej. Wieża mogłaby znowu stać się charakterystycznym punktem tego wzgórza. W planach jest również odbudowa arsenału i stworzenie w jego wnętrzu przestrzeni ekspozycyjnych. Na razie to wciąż projekty, które wymagają czasu i dużych środków, ale to miejsce jest tego warte i po odbudowie może stać się pełnoprawną atrakcją tego regionu. No i to tyle z dzisiejszego odcinka. A jeżeli lubicie takie miejsca, trochę zapomniane, ale z ciekawą historią, to zostawcie subskrypcję. Będzie więcej takich miejsc. A jeżeli chcecie więcej szczegółów, zdjęć i praktycznych informacji, to zapraszam też na bloga zamkinaszlaku.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.